Ten samochód nie prosił o uwagę. On ją wymuszał. Mercedes W113 Pagoda. Roadster, który wyglądał jak piękno gotowe do walki. Jeśli myślisz, że znasz legendę Mercedesa, to tej jeszcze nie usłyszałeś. Być może. Czasem historia czegoś wielkiego nie zaczyna się wtedy, kiedy ktoś miał odważną wizję, ale wtedy, kiedy coś innego się kończy. W przypadku Mercedesa W113 było dokładnie tak. W latach 50. Stuttgart żył jeszcze chwałą 300 SL Gullwing, który wyglądał jak rzecz stworzona nie przez ludzi, lecz przez jakiegoś geniusza z innego wymiaru. Jednocześnie trwała produkcja mniejszego 190 SL, pięknego, ale bardziej romantycznego niż faktycznie sportowego, a przede wszystkim bardziej dostępnego finansowo, bo opartego technicznie na poczciwym pontonie. Oba modele wspólnie tworzyły marzenia powojennej Europy i Ameryki, lecz każda legenda ma swój kres. Pod koniec dekady stało się jasne, że świat się zmienia, a Mercedes musi zmienić się wraz z nim. To był moment, w którym rodziła się Pagoda, choć nikt wtedy jeszcze jej tak nie nazywał. Na długo zanim zapadła decyzja o zakończeniu produkcji 300 SL i 190 SL, w firmie rozpoczęły się wewnętrzne dyskusje. Jedni chcieli kontynuować tradycję sportowych aut z krwi i kości. Inni widzieli przyszłość w bardziej eleganckim, bezpiecznym, komfortowym roadsterze, który miał trafić nie tylko w gusta kierowców wyścigowych, ale przede wszystkim do przysytuowanych klientów, dla których samochód był czymś więcej niż maszyną do jazdy. Był częścią życia. Pierwsze szkice W113 powstały już w 1956 roku. Formalny projekt powstał 2 lata później. W projekt zaangażowano ludzi, którzy w Mercedesie mieli status nieoficjalnych mistrzów epok. Za konstrukcję i bezpieczeństwo odpowiadał Bela Barney, człowiek, który był żywą definicją obsesji na punkcie chronienia ludzkiego życia. To on wymyślił strefy zgniotu. To on przekonał firmę, że bezpieczeństwo nie jest luksusem, lecz obowiązkiem. To on uparł się, że nowy SL ma być nie tylko piękny, ale przede wszystkim bezpieczny. Nawet jeśli oznaczało to porzucenie części dawnych ideałów. Z kolei za stylistykę odpowiadał Paul Bracq, młody, utalentowany, jeszcze wtedy niedoceniany francuski projektant, który rozumiał jedno. Świat lat 60. nie potrzebował już aut wyglądających jak samoloty. Chciał czegoś bardziej eleganckiego, czystego, nowoczesnego, ale jednocześnie przywołującego emocje klasycznego roadstera. Bracq zaprojektował nadwozie W113 z niezwykłą precyzją, łącząc sportowe proporcje z elegancją z wyższych klas limuzyn. Choć Bracq nie pracował sam, bezpieczeństwo konstrukcji opracował, jak wspomniałem, Bela Barney, a technikę Erich Waxenberger. To właśnie jego kreska sprawiła, że Pagoda stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych roadsterów lat 60. Linie zaprojektowane przez Bracqa łączą delikatność i napięcie, długie nadwozie, czyste powierzchnie, wyważone proporcje i typowe dla Mercedesa tamtej epoki oszczędność detalu. Bracq nie tworzył samochodu, on rysował nastrój, klimat. To, co miało wejść na scenę, nie miało być krzykliwe, miało być zapamiętywane. W 1959 roku rozpoczęto pracę nad tym, co miało zastąpić 190 SL. Wbrew pozorom nie było oczywiste, jaka ma być to maszyna. W Stuttgarcie ścierały się dwie filozofie – sportu i komfortu. I choć mogłoby się wydawać, że sport wygra, bo duch 300 SL wciąż był świeży, to jednak rzeczywistość była bardziej skomplikowana. Europa wchodziła w lata stabilizacji. Ameryka rosła w siłę jako rynek samochodów klasy wyższej. A ludzie zaczynali marzyć o autach, które potrafiły jechać daleko, wygodnie i szybko, ale nie wymagały od kierowcy odwagi pilota myśliwca. Nie chciano już samochodu, który czyha, aby cię zabić. Bądźmy szczerzy, potrzebowano auta do lansu. W113 miał być odpowiedzią na te wszystkie potrzeby, a jednocześnie hołdem dla tradycji. W pewnym sensie miał być niemożliwy. Sportowy, ale nie za bardzo. Elegancki, ale nie teatralny. Luksusowy, ale wciąż przystępny w prowadzeniu. Bardzo bezpieczny, ale wciąż lekki i zwinny. A przede wszystkim przyciągający uwagę. Barney i Bracq próbowali pogodzić te światy. To, że im się udało, dziś wydaje się oczywiste. Wtedy było cudem. Gdy prototypy zaczęły powstawać, nikt nie spodziewał się, że jednym z najbardziej charakterystycznych elementów będzie dach. Hardtop, który miał zapewniać świetną widoczność, sztywność i bezpieczeństwo, dostał wklęsły profil. Nie wypukły jak w innych roadsterach, lecz odwrotny, jakby opadający ku środkowi. Kształt, który przypominał dachy japońskich świątyń. Znak harmonii, równowagi, symetrii.
Ktoś kiedyś powiedział, że wygląda to jak pagoda. I tak już zostało. Jedno słowo wystarczyło, by powstała legenda. Kiedy w 1963 roku Pagoda zadebiutowała na salonie w Genewie, a był to również rok debiutu takich gigantów jak Porsche 911, Aston Martin DB5 oraz Ferrari 330 America, Pagoda była jak list z przyszłości. Ludzie widzieli Roadstera, ale czuli coś nowego. Uporządkowanie, czystość formy, brak przesady. Sylwetka była prosta, jakby narysowana jednym ruchem ręki. Linie harmonijne, proporcje niemal matematycznie idealne. To było auto, które wyglądało tak, jakby nie mogło się zestarzeć. I może dlatego się nie zestarzało. W środku Pagoda była czymś między luksusowym apartamentem a precyzyjnym instrumentem naukowym. Konsola była minimalistyczna, ale elegancka. Zegary wyglądały jak odrębny świat. Duże, czytelne, otoczone chromem. Każdy przycisk działał z pewnym oporem. Jakby miało to przypominać, że za każdą funkcją stoi mechanika. Prawdziwa, namacalna, inżynierska. Nie było tu ozdób dla ozdób. Mercedes wierzył, że prawdziwy luksus to jakość, nie przepych. Jedną z najbardziej wyjątkowych cech Pagody było to, że było ona pierwszym na świecie sportowym roadsterem z tak wysuniętym na pierwszy plan bezpieczeństwem. Konstrukcja opierała się na sztywnej kabinie i strefach kontrolowanego zgniotu. Wzmocniona rama podłogowa, specjalnie profilowane słupki, przemyślany sposób montażu dachu. To wszystko sprawiało, że Pagoda była nie tylko piękna, ale również wyjątkowo bezpieczna. I jak na swoje czasy. Mercedes wybrał do nowego SL sześciocylindrową jednostkę rzędową z rodziny M127, później rozwijaną w M129 i M130. Silniki te nie były stworzone do wyścigów. Były stworzone do płynnego, dostojnego oddawania mocy. Doświadczeni kierowcy mówili, że ich brzmienie było jak równy, spokojny oddech. Może dlatego Pagoda tak dobrze wpisywała się w charakter epoki, w której powstała. To był samochód dla ludzi, którzy chcieli jechać szybko, ale nie czuli potrzeby, by komukolwiek, cokolwiek udowadniać. Model 230 SL otworzył całą serię, ale prawdziwy rozwój nastąpił później, gdy na scenę wszedł 250 SL, a potem najbardziej dojrzały i najbardziej dopracowany 280 SL. Każda kolejna wersja była nie tylko mocniejsza, ale też bardziej komfortowa, dopracowana mechanicznie, stabilna, lepiej wyposażona. W113 nie był autem, które wymagało rewolucji. Ewoluował powoli, jak dobry instrument, który z każdą iteracją brzmi pełniej. Ważnym elementem historii Pagody jest to, jak była odbierana przez ludzi, którzy ją kupowali. W Stanach Zjednoczonych stała się symbolem nowej klasy. Ludzi, którzy również mieli dobre, płatne zawody, ale nie byli dyrektorami korporacji. Architekci, lekarze, aktorzy telewizyjni, specjaliści od reklamy. Młodzi artyści, wzięci fotografowie. To oni wybierali W113. Nie dlatego, że chcieli luksusu, ale dlatego, że chcieli stylu. Pagoda była samochodem człowieka nowoczesnego. Nowoczesnego, ale ugruntowanego, ceniącego estetykę i inteligentne rozwiązania. Dla niektórych stała się modnym gadżetem. W Europie obraz był inny. Europa była biedniejsza, nie wspominając o realiach za żelazną kurtyną. Tu Pagoda była częściej autem, które symbolizowało pewien status. Czasem rodzinnej firmy, czasem zawodu, czasem tego, że w życiu udało się odnieść sukces. Ale niezależnie od miejsca, Pagoda wszędzie była postrzegana jako coś wyjątkowego. Nie ekstrawaganckiego, wyjątkowego. A to różnica. Warto pamiętać, że Pagoda była samochodem, który pojawił się w momencie ogromnych przemian kulturowych. Lata 60. to czas, w którym świat przechodził z odpowojennej odbudowy do epoki wyzwolenia. Zmieniała się moda, muzyka, architektura, rola kobiet w społeczeństwie, sposób prowadzenia biznesu. W tym krajobrazie Pagoda była jak architektura modernistyczna. Prosta, czysta, elegancka, świeża. Jakby należała do nowej generacji wartości i nowego sposobu patrzenia na świat. W113 pojawiał się w filmach, reklamach, sesjach zdjęciowych. Rzadko grał główną rolę. Często był po prostu tłem, scenografią, ale taką, której nie da się przegapić. Pagoda nie zabierała uwagi bohaterowi, ale zmieniała ton sceny. Jeśli ktoś wchodził do kadru przy Pagodzie, od razu było jasne, kim jest. Nie z powodu bogactwa, z powodu stylu, gustu i spokoju. Samochód nie krzyczał, szeptał, a szept czasem bardziej przekonuje niż krzyk. Mercedes zakończył produkcję Pagody w 1971 roku, po 8 latach i około 48 tysiącach egzemplarzy.
To 2 razy więcej niż poprzednik 190 SL, lecz 5 razy mniej niż następca R107, pomimo jego produkcji przez następne 18 lat. W sumie to niewiele, biorąc pod uwagę jej dzisiejszą sławę, ale historia motoryzacji zna wiele przypadków, w których stosunkowo niska produkcja tylko wzmacniała legendę. Gdy na rynek weszła kolejna generacja, R107, świat miał już nowe ambicje, nowe kształty, nowe definicje luksusu, ale i nowe problemy. Lecz coś zostało. Coś, czego nie dało się zastąpić. Pagoda stała się ikoną. Nie dlatego, że była najszybsza, nie dlatego, że była najdroższa, nie dlatego, że była najbardziej luksusowa. Stała się ikoną dlatego, że była idealnie wyważona między sportem a elegancją, między tradycją a nowoczesnością, między emocją a rozsądkiem. To wyważenie to jest coś, co spotykamy również w innych modelach Mercedesa. Lecz dziś, patrząc na W113, ludzie widzą w niej nie tylko samochód, ale historię o tym, jak wyglądał świat, zanim wszystko przyspieszyło, zanim technologie zaczęły narzucać tempo życia, zanim luksus zaczął oznaczać liczbę ekranów, a sport liczbę trybów jazdy. To był samochód jeszcze sprzed epoki kalkulatorów z kwarcowym wyświetlaczem i telewizorów kolorowych. W113 to samochód, który opowiada o epoce, w której ludzie wierzyli w jakość, prostotę i spokój. I choć minęły dekady, ten język harmonii nadal mówi do nas bardzo wyraźnie. Pagoda jest jak fotografia z czasów, gdy forma była równie ważna jak funkcja, gdy samochód potrafił opowiadać historię, nie tylko o sobie, ale o tych, którzy go tworzyli i o tych, którzy nim jeździli. W113 nie był samochodem, który zmieniał świat w sposób głośny. Pagoda robiła to po cichu, a właśnie to sprawiło, że zapamiętano ją na dłużej. Pagoda nie była zjawiskiem, była językiem, sposobem myślenia. I tym, co wciąż jest mnie najbardziej uderzające, jest to, że zdaje się nie należeć do konkretnego roku ani epoki. Nosi ich ślady, ale ich nie zdradza. Jest zawieszona w czasie i dlatego nadal działa na ludzi, którzy wcześniej nawet nie wiedzieli, że mogą zakochać się w samochodzie. Można więc spytać, dlaczego Pagoda stała się ikoną. Odpowiedź nie leży ani w danych technicznych, ani w cenie, ani w wyniku testu przyspieszenia. Odpowiedź leży w tym, co Mercedes potrafił zrobić tylko w pewnym momencie historii. Połączyć człowieka z samochodem. Nie poprzez emocje sportu, lecz poprzez emocje harmonii. Pagoda jest jak dobrze napisana opowieść. Taką, którą można czytać wiele razy i zawsze znaleźć w niej coś nowego. I może właśnie dlatego, kiedy kończy się opowieść o Pagodzie, niezależnie od tego, czy słucha jej ktoś, kto kocha klasyki, czy ktoś, kto po prostu lubi dobrą historię, pojawia się to samo uczucie. Szkoda, że to już koniec. Bo o Pagodzie można opowiadać długo i nigdy nie ma się dosyć. I gdyby ktoś zapytał moją skromną osobę o to, jaki Mercedes najbardziej mi się podoba, to właśnie jest to Pagoda. Potem R107 i W123 Coupé. Być może macie podobnie. A jaki jest wasz ulubiony Mercedes? Dajcie proszę znać w komentarzach. A jeżeli chcecie być na bieżąco z następnymi filmami, to możecie zasubskrybować kanał. I do następnego.